jestem Angelika Przybyłek, a Ty jesteś na moim kanale Iron Pole Dance. W dzisiejszej lekcji zamierzam pokazać Ci multum wejść do figury zwanej Brass Monkey. Samego Brass Monkey nie będę omawiać, jeżeli masz ochotę nauczyć się ze mną, zapraszam Cię do mojego sklepu na www.ironpoledance.pl i tam, gdzie SPF masz do kupienia 8 pięknych DVD, właściwie 9 płyt, taki zestaw obejmuje, bo jedna jest gratisowa. I podczas wszystkich tych lekcji, jedna z tych lekcji dotyczy właśnie, jak nauczyć się Brass Monkey. Zatem jeżeli umiesz Brass Monkey, przechodzimy dalej. Może jestem w stanie pokazać Ci wejście, którego do tej pory nie znałaś lub nie robiłaś. I tak jak powiedziałam, nie będzie to typowa lekcja, nie będę omawiać wszystkiego, ponieważ tych wejść jest 9 tak jakby standardowych, czyli 9 wejść prawdziwych i 2 dodatkowe ode mnie takie mini kombosy, tak? Czyli z innej figury w dane, czyli Brass Monkey. Dobra. Co jeszcze chciałabym powiedzieć? Oczywiście powiem Ci słowo na temat poszczególnych wejść, na co należy zwrócić uwagę, ale znowu, gdyby omawiać każde poszczególne wejście, to strasznie dużo czasu. Więc jeżeli będziesz miała ochotę poznać konkretne, żebym zrobiła z niego całą osobną lekcję, daj mi znać w komentarzach. No oczywiście lajkuj, subskrybuj, im więcej fanów, tym więcej ciekawych filmików na kanale. Ok? Zaczniemy sobie od 3 tak zwanych u mnie podstawowych wejść. Czyli są to 3 wejścia, z których uczę dopiero osoby, które jeszcze Brass Monkey nie umieją zrobić. Każde z tych 3 wejść, mimo że może między sobą różnią się poziomem trudności, będzie odpowiadało innym typom, może nie osobowości, ale fizjologicznych. Czyli są osoby, które będą szybciej w stanie wejść do Brass Monkey poprzez inverted straddle albo po prostu z siedzenia na rurze. Także te 3 typy wejścia będą nacechowane tym, że będę uderzać do sił różnych pole dancerek i do ich zalet. Moim najmniej ulubionym wejściem będzie wejście z hangbacka versus laybacka, ponieważ nie gnę się, a chyba najbardziej ulubionym wejściem będzie to pierwsze z siedzenia na rurze. Także zaczynamy. To jest moje ulubione. Pokażę Ci drugie z inverted straddle i jeżeli, tak jak ja, masz nogę bardziej chwytną nogę prawą, to niestety Twoje inverted straddle będzie musiało być tak, żeby ta prawa noga była po wewnętrznej stronie rurki, tak? Czyli najczęściej pewnie trenujesz straddle po tej stronie, ale tak jak powiedziałam, żeby wykonać do małpki to wejście, musisz się odwrócić. I trzecie, moja zmora, właśnie przez plecy. Także jeżeli Twoją siłą jest całkiem fajne gnięcie w plecach, może okazać się, że ten sposób będzie dla Ciebie najmniej siłowy i najwygodniejszy. Jeżeli natomiast nie, jeżeli masz, tak jak ja, betonowe plecy, upewnij się, że Twój layback, bo uwierz mi, z hangbacka tego nie zrobisz, nawet postaram się nie wpadać w kontuzję i tego nie pokazywać, ale hangback czy layback zaawansowany poczujesz, czy leży Ci, czy nie, ok? Więc wejście jest dokładnie takie samo, czy z hangbacka, czy z laybacka zaawansowanego. Ja jako skoro się nie gnę, zrobię je z laybacka zaawansowanego. I powtarzam, jeżeli nie czujesz się mocno w plecach, w gięciu, bądź pewna, że Twój layback advanced jest bardzo advanced. Czyli, że umiesz go tip-top. Show me what's real.
do kolejnych 6 plus 2 gratisów będę potrzebowała zablokować rurę. Ok? Także czy te 6 kolejnych wejść są super trudne? Może nie super trudne, bo zawsze pewnie da się je zrobić jeszcze lepiej, jeszcze ładniej i można nad nimi siedzieć i pracować pół życia. Jednak uważam, że one są już takim poziomem średnio zaawansowanym. Co dla mnie jest poziomem średnio zaawansowanym, to oczywiście znajdziesz w moich podręcznikach Iron Tolerance, również dostępnych na stronie. I tam te wejścia również poróżone są, kiedy uczysz się jakich. Okay? Więc jak nie jesteś pewna, tak jakby kiedy które należy zacząć się uczyć, no to zapraszam do podręcznika. Ja pokażę Ci je w porządku, chciałabym powiedzieć alfabetycznym, ale nie chce mi się. Pokażę Ci je w zupełności tak, jak po prostu, jak leci. Okay? Czyli nie sugeruj się tym, że idziemy od najłatwiejszego do najtrudniejszego. To jest kolejność przypadkowa. Tak? Blokujemy rurki i jedziemy dalej. Jesteśmy z powrotem. Zaczniemy sobie od AK gripu. Jest to wejście tak jakby na mięsień bicepsu, więc ułóż swoją rękę tak. Zauważ tylko, by łokieć nie był powyżej barku, bo będzie Ci, może wejdziesz dużo wyżej, tak? Ale na samym początku, jeżeli jesteś osobą dopiero powiedzmy rok czasu spędzającą w pole dance, może to być troszeczkę za dużo dla Twojego mięśnia głowowego, więc sugeruję, żeby ten łokieć był nie super nisko, tak? Bo teraz już nie korzystasz, ale na wysokości barku jak najbardziej. Twoja dłoń zwyczajnie się oplecie. W ten sposób możesz sobie jeden palec czy dwa zostawić w zależności od tego, jaką grubość masz rurki. Tak sama zresztą zauważysz, ma być Ci wygodnie. I tak na samym początku ten AK grip może być bolesny dla Twojego przedramienia, i dla Twojego ramienia. Czyli znowu jest to takie miejsce do utwardzenia się, nie? Hello, pole dance. Okay. Możesz wykonywać to na dwa, tak jakby. Ja postaram się pokazać od razu w sposób czysty. Zobaczymy, czy wyjdzie. Możesz też wykonać z tego pół salto, okay? Ale to już wyższy poziom zaawansowania. Dobrze. Na pewno będzie poruszone to, jest to poruszone na DVD, więc jeżeli będzie Cię to interesowało, zaglądnij tam. Okay. Czyli wejście do brass monkey za pomocą AK grip. Staram się jednocześnie robić to na tyle wolno, żeby nie było to, że co się właśnie stało, ale czasami wiesz, że żeby wejść do figury, musisz być szybka. Ok, jedziemy sobie dalej. Następne wejście będzie z może lubianego lub nielubianego shoulder mounta. Na temat shoulder mounta mam całkiem fajny filmik, jak do tego zwierzęcia podejść, żeby Cię nie urwało ręki. Więc zapoznaj się z tym filmikiem. Tak? Wszystkie tak jakby wskazówki, które mogą Ci się przydać do wejścia do brass monkey, znajdziesz tam. Sugeruję, żeby w wejściu do brass monkey nie używać chwytu z górną ręką. Tak? Sugeruję jednak, żeby używać tego chwytu, gdzie obie ręce są stosunkowo nisko. Dlaczego? Ponieważ zaraz zahaczysz nogą, tak? I jedna ostatnia moja uwaga, jeżeli robisz brass monkey z shoulder mounta, celuj, jeżeli Twoja noga jest chwytna prawa, celuj na bark lewy, czyli zawsze robimy na przeciwną stronę, ok? Następnym moim chwytem będzie chwyt flag grip. I podobnie tutaj jak przy kolejnym elbow mount, nie będę korzystała z deadliftu, bo zwyczajnie go jeszcze nie potrafię. I
nie wstydzę się tego przyznać. Ale jeżeli jesteś osobą zaawansowaną i robisz deadlift, czyli takie unoszenie nóg z martwego punktu, czyli bez wymachu, super, naprawdę super, jestem godna podziwu, bardzo Cię podziwiam, ale godna podziwu, to się wytnie. Ale znowu, jest masa dziewczyn, które jednak tego nie są w stanie jeszcze zrobić, a szkoda takie ładne wejścia nie dotykać tylko dlatego, że nie jesteś w stanie ich zrobić perfekcyjnie. Więc zarówno flag grip, jak i elbow mount będę robiła z zamachu. Zresztą, tak jak zdążyłaś zauważyć, bardzo dużo robię rzeczy z zamachu, a z wielu różnych przyczyn. Okay. Czyli flag grip i znowu wybiorę sobie tą stronę, gdzie mam nogę chwytną. Znowu będę mogła robić to na, tak jakby gramolić się tam w górze, bo nie jest to łatwy chwyt, ale postaram się dla Ciebie zrobić to czysto. Czy jakieś wskazówki są do tego chwytu? Tak, powiem o nich. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to nie zakładaj tego flag gripu wysoko. Okay? Tu jest zdecydowanie za wysoko. Ja też bym bardzo chciała być na tyle silna, żeby teraz w płynny sposób unieść swoją pupę do góry. Jednak it's not gonna happen, tak? Więc spokojnie możesz sobie zejść dużo niżej. Jeżeli masz problem z tylną taśmą, a ja dzisiaj ewidentnie mam, taki dzień, trudno, to nie rób tego na prostych nogach. To nie jest żadna ujma na honorze, jeżeli je po prostu lekko ugniesz, ok? Czyli tylna taśma to jest to wszystko, co idzie z tyłu, co jeżeli jesteś wyprostowana, to Cię niesamowicie spina, a moment ugięcia kolan odłącza tę tylną taśmę i jesteś wtedy w stanie zejść dużo niżej swoim ciałem. Jeżeli jesteś w stanie zejść dużo niżej barkami, no to zgadnij co? Tyłek oczywiście dalej masz na mniej więcej tym poziomie, tak? Czyli tak kawałek do rury jeszcze ma, ale jest to zdecydowanie krótszy dystans, niż jeżeli byś miała stąd przenieść go pędem wysoko, tak? Więc spokojnie ugnij sobie nogi. Ja na pewno nie. Czy można wykonać to nie gramoląc się, tak jak ja przed chwilą? Jasne. Im większy zrobisz zamach, tym możesz trafić tą nogą wewnętrzną od razu pod kolanem na rurę. Ok? Spróbuję. Czysto ambicjonalnie. Głęboko pod pachę, łokieć mocno do ciała, ta druga ręka ma Cię odpychać. Ona nie ma tylko sprawiać, że nie lecisz w dół, ale ona ma Cię jeszcze naprawdę pracować, tak? Tak, udało się.